Witajcie na kanale Secret Garage. Dziś pokażę Wam, jak naprawić napęd licznika w motocyklu Yamaha XTZ 750 Super Tenere. Witajcie, dziś naprawa dosyć typowa dla mojego motocykla. Otóż bardzo często usterką w Yamasze XTZ 750 jest uszkodzenie napędu licznika. Jest to część zamienna, sam ten napęd, ale jest bardzo droga, natomiast tak naprawdę sama usterka nie wymaga wymiany całości. Wyrabia się tam jedna blaszka, którą Wam zaraz pokażę. Pokażę Wam też, jak możecie ją reanimować bądź dorobić. Zaczynam od postawienia motocykla na stopce centralnej lub podniesienia go na jakimś podnośniku. Chodzi o to, żeby przednie koło było w powietrzu. Jeżeli nie macie stopki centralnej, to podnieście go tak, żebyście mogli zdjąć przednie koło. Ja go podnoszę na stopce. Rzucę sobie jeszcze jakieś obciążenie na tył, żeby na pewno mi się nie przechylił. I teraz mogę zaczynać demontaż przedniego koła. Napęd licznika znajduje się w tym miejscu, co łatwo wywnioskować po tym, że mamy tutaj wejście linki. Żeby się do niego dostać, musimy wyjąć ośkę i zdjąć koło, także zacznę od odkręcenia. Czasami można to odkręcić palcami, ja to wolę dociągnąć troszeczkę mocniej, bo już mi się zdarzyło, że mi się po prostu od drgań odkręcił. Wyjmujemy linkę. Następnie zdejmuję osłony hamulców. Kiedy mamy zdjęte osłony hamulców, tutaj możemy zdjąć dodatkowo zaciski hamulcowe, potem będzie nam się łatwiej koło zakładało. Ja tego nie robię, już się przyzwyczaiłem do zakładania koła bez zdejmowania zacisków, ale faktycznie zdecydowanie zdjęcie zacisków ułatwia później zakładanie koła. Pozbywam się zawleczki. Tutaj później założyć sobie nową zawleczkę. Ta już, jak widzicie, jest troszeczkę zmasakrowana, bo jej używam kolejny raz. Niestety nie miałem nowej. Kiedy już pozbyłem się zawleczki, odkręcam koło, klucz 22. I wyjmuję ośkę. Tutaj jest jeszcze podkładka. Kiedy zaczynam wyjmować ośkę, to już koło zaczyna mi spadać. Także muszę je przytrzymać. Teraz ostrożnie, bo z jednej strony mamy ten rzeczony napęd licznika, z drugiej strony mamy taką tulejkę. No i wyjmuję napęd licznika. Wygląda on tak. Pokażę Wam, jak działa napęd licznika w Super Tenerze. Zresztą w wielu motocyklach działa to bardzo podobnie. Mamy tutaj takie 3 wypustki. Mamy tą blaszkę, którą wyjąłem z reszty napędu. Za chwilę Wam pokażę, jak się to wyjmuje. I teraz ta blaszka w czasie obrotu koła zazębia się z tymi wypustkami. Jak ona się zazębia z tymi wypustkami, zaczyna się obracać i poprzez 2 spłaszczenia, jedno tutaj i drugie z drugiej strony, zazębia się z tymi tutaj spłaszczeniami na tym wałku. Spróbuję to obrócić. O, tu jest jedno z nich, drugie jest po przeciwnej stronie. I w ten sposób przenosi obrót na tą przekładnię. Przekładnia tutaj zazębia się w środku. O, tam widać. I powoduje obrót linki prędkościomierza. I dalej to już wpływa na podnoszenie się naszej wskazówki na prędkościomierz.
co się dzieje, to wyrabia się tutaj ten płaski element się po prostu wyciera, wyrabia się i zaczyna się to obracać, nie obracając jednocześnie tego, co tutaj mamy w środku. Dlatego trzeba tą blaszkę albo w jakiś sposób zreanimować, co Wam pokażę, jak ja to robiłem do tej pory, albo trzeba ją sobie dorobić i to też zobaczycie. Teraz, kiedy już to jest wyczyszczone, dobrze widać, że jest tu pierścień. Muszę go wyjąć. Trzeba uważać, żeby go nie uszkodzić, bo mówią, że jest trudno dostępny albo wręcz niedostępny. Nie będę tego sprawdzał, wolę zachować ten, który jest. Także staram się być w miarę ostrożny przy jego wyjmowaniu. No, nie jest to takie trudne. Pierścień wyjęty. Teraz mamy podkładkę. I naszą blaszkę, którą widać tutaj. Mam nadzieję, że widać. Widać, że ona ma spłaszczone końce. Tutaj. No, tak wygląda nasza blaszka. I to, co się wyrabia, to się tutaj wyokrąglają te dwa płaskie elementy. Można ją próbować reanimować. Mi się to udało. Nie wiem, czy to jest widać, ale ja po prostu ją tutaj spłaszczyłem młotkiem, przez co wyciągnęło się troszeczkę materiału. O, w taki sposób. I w ten sposób udało mi się ją tutaj doprowadzić do stanu używalności. Ale tak naprawdę to już jest chyba trzeci raz, jak to robię. Więc po prostu uznałem, że wezmę, pomierzę ją i wykonam sobie nową taką blaszkę. Także biorę suwmiarkę, robię pomiary. I zaraz będę wiedział, co potrzebuję. Ok, pomierzyłem. Moje pomiary wyglądają mniej więcej tak. Tutaj co do tych dwóch nie jestem w 100% pewny, bo ta moja blaszka jest troszeczkę wyrobiona. I co? I teraz mamy trzy opcje. Najbardziej trudna i czasochłonna będzie wytrasowanie tego na kawałku blachy ręcznie. I też prawdopodobnie będzie to najmniej dokładna. No chyba, że naprawdę ktoś dużo czasu poświęci. Druga to narysowanie tego na komputerze i wydrukowanie sobie szablonu w skali 1:1, naklejenie go na blachę i na tej podstawie wycięcie tego ręcznie. Trzecia to możemy zlecić to, żeby zostało wycięte na laserze. Tutaj zaznaczam, że na długość skrzydełka dodałem zapas, bo samo skrzydełko ma około 6 mm, ale jest jeszcze tak powyginane. Nie wiem, czy to dobrze widać. Jest tak podgięte, więc zawsze łatwiej je potem będzie zeszlifować, niż zrobić je za krótkie po prostu. Po zwymiarowaniu blaszki przyniosłem te wymiary do komputera i zrobiłem sobie taki oto wydruk. On idealnie wielkością odpowiada naszej blaszce, także będzie służył mi za szablon do wycinania tego na kawałku blachy. Mam tu kawałek blachy 1,5 mm, co jest mniej więcej zgadza się z tym, co
zmierzyłem na samej blaszce. Oczywiście mógłbym tutaj wszystko ręcznie trasować i tak dalej, ale myślę, że byłaby to granie warta świeczki, szczególnie kiedy mamy nawet darmowe programy do rysunku technicznego. A to jest bardzo prosty kształt. Biorę ten mój kształt, zaraz go sobie tutaj przykleję do tego kawałka blachy. No, ja tutaj akurat mam jakiś klej w sprayu, mam nadzieję. O, nie wiem, czy nie przesadziłem. Ok. Przykleję. Dam temu chwilę, żeby wyschło, a potem wezmę się za wycinanie. Po długim czasie szlifowania i dopasowywania dorobiłem sobie taką samą blaszkę jak ta oryginalna. Następnie ją rozgrzałem do czerwoności i schłodziłem w oleju silnikowym, przez co się troszeczkę zahartowała. Mam nadzieję, że będzie teraz wytrzymalsza. W każdym razie już czuję, że nie jest aż taka bardzo miękka jak była jeszcze chwilę temu. Mam nadzieję, że dzięki temu dłużej wytrzyma. Tu już mam ładnie wyczyszczoną tą przekładnię, także wprowadzam tam trochę smaru. Użyję smaru łożyskowego, bo normalnie ten element przykrywa łożysko, a łożysko fabryczne nie jest kryte, więc tam jest normalnie smar łożyskowy w tym miejscu. Także sobie tutaj to nasmaruję. Pokręcę trochę, żeby go tam lepiej rozprowadzić. No, myślę, że jest ok. Teraz wkładam moją nową blaszkę robioną. No, tutaj ładnie została z tym spasowana. Pasuje dobrze, bez luzu. Podkładkę, która tutaj była. Pierścień osadczy. I tak złożony zestaw mogę zakładać na koło. Gotowy zestaw zakładam na koło. Teraz pozostaje już tylko założenie tego koła, nie zapominając o tulejce z drugiej strony.
No i tak jak mówiłem wcześniej, ja tutaj wybieram drogę trudniejszą, bo nie zdjąłem zacisków hamulcowych i prawdę mówiąc jest to niewielkie utrudnienie przy zakładaniu koła, bo łatwiej jest założyć po prostu koło, a potem założyć sobie zaciski, ale jakoś dla mnie to nie jest wielki problem. Mam swój sposób. Otóż łapię za gumolę i opuszczam sobie nieco motocykl. W ten sposób łatwiej mi będzie włożyć ośkę. Nie muszę podnosić koła, tylko opuszczam sobie motocykl. Wkładam oś, już przeszła z jednej, teraz wyjdzie z drugiej. O, teraz już mogę. O, i elegancko. O, dobra, nie jest tak elegancko. Zapomniałem tutaj rzecz ważna. Licznik ma tutaj takie dwa wycięcia, takie nacięcie i na lagach jest taki wystający element. Trzeba tym wycięciem trafić w ten wystający element. Więc poprawiam. Dobra, pasuje. Wszystko jest na swoim miejscu. Wkładam oś. Dobra, oś jest. No i zobaczcie. Wkładam tu linkę. Mam nadzieję, że widać, że linka się kręci, czyli działa. Teraz pozostaje tylko skręcenie tego wszystkiego, czyli podkładka, nakrętka. Klucz dynamometryczny, bo tutaj trzeba dosyć konkretnym momentem to dokręcić, mianowicie 110 Nm. Nasadka 22 i dokręcam. No i już. Linka się obraca, wszystko działa. Także tylko tutaj już dokręcam. Założę osłony, zabezpieczę tutaj zawleczką i tyle. Także to jest już praca wykonana na dzień dzisiejszy. Tak jak mówię, tylko zabezpieczenie na tej nakrętki zawleczką, założenie tych osłon na tarczę i wszystko gotowe, wszystko działa. Widać, że linka się kręci. Jeżeli Ci się to podobało, to daj łapkę w górę. Mam nadzieję, że Ci pomogłem tym materiałem, bo jest to dosyć częsta usterka w tym motocyklu. I tutaj chciałem pokazać, że można sobie z nią dosyć prosto poradzić. Jedynie co wymaga to troszeczkę nakładu pracy, żeby doszlifować sobie nową blaszkę. Jeżeli Ci się to podobało, to tak jak mówiłem, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, a wtedy nie przegapisz następnych materiałów. I zapraszam na następny.